Definicja prawdziwej męskości zmieniała się na przestrzeni wieków bardzo często. Dawniej uosobieniem takiej definicji mógł być Herkules, następnie byli to średniowieczni rycerze, a teraz na przykład Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski. Bronisław Komorowski. Ewa Kopacz. Nie powinno was zdziwić, że w dzisiejszych czasach definicji na temat tego, czym jest prawdziwa męskość, jest tyle, ile jest mężczyzn na świecie. I w sumie tyle, ile jest kobiet na świecie. Też. Czyli razem wszystkich ludzi. Z kolei internet mówi nam, że prawdziwy mężczyzna musi mieć zarost, świetnie tańczy, ale tego nie robi, jest twardzielem, chociaż lubi koty, niesamowicie gotuje, czyta książki, ale przede wszystkim nie nosi rurek. I można by tak wymieniać bez końca, a ostatecznie i tak każdy miałby inne zdanie. Ale jest jedna rzecz, co do której zdecydowana większość ludzi nie ma żadnych wątpliwości. Jedzenie mięsa jest męskie. Jak tu się z tym nie zgodzić? Mięso to niemal synonim męskości. Gdyby ludzie żyli na Olimpie, to właśnie mięso byłoby ich ambrozją, a nektarem tłuszcze nasycone? Mając to wszystko na uwadze, wydawać by się mogło, że pytanie, czy weganizm jest męski, brzmi nieco absurdalnie, ale wystarczy spojrzeć na ten problem z nieco innej perspektywy. Pamiętacie czasy, kiedy mężczyzna z narażeniem zdrowia, a czasem i życia, zdobywał mięso, by uratować od śmierci głodowej siebie i swoją rodzinę? Ja też nie. Ale nadal musimy zmagać się z tym pierwotnym wyobrażeniem roli mięsa w naszym życiu. Czy ma ono jakiekolwiek uzasadnienie w XXI wieku? Łatwo to sprawdzić. Spójrzmy najpierw, jak wygląda miejsce, w którym przychodzi nam dzień w dzień walczyć o pożywienie. Mam nadzieję, że nie daliście się zwieść pozornemu bezpieczeństwu. To nieobliczalne miejsce, w którym wygrywają tylko najsilniejsi. Rzućmy więc okiem na te niebezpieczne bestie, które jeśli bogowie pozwolą, będziemy spożywać wraz z bliskimi na wieczerze. Są groźne, silne, przystosowane do walki, a ich oczy przepełnione są nienawiścią do gatunku ludzkiego. A może nas to jednak trochę przerasta? Może musimy zapłacić komuś, żeby z dala od naszych oczu, za zamkniętymi drzwiami, trzymał te dzikie bestie, żebyśmy my mogli wmówić sobie, że jesteśmy przywódcami stada, bo zjedliśmy kubełek z KFC. I powiedzmy sobie szczerze, co jest męskiego w kawałku zafoliowanego mięsa, które wyciągamy z lodówki w supermarkecie, a którego nawet nie możemy zjeść, póki go nie ugotujemy, usmażymy, upieczemy, zamarynujemy, przyprawimy, pokroimy, wysuszymy, bo inaczej nas będzie bolał brzuszek. Wiecie, kto pije mleko? Dzieci piją mleko. Oczywiście, żeby w pełni zrozumieć tę odpowiedź, musimy spojrzeć na proces, w wyniku którego dane jest nam raczyć się tym wspaniałym trunkiem. Uwaga, może to być szokiem dla niektórych z was, ale krowa nie daje mleka sama z siebie. Krowa nie daje mleka, bo je trawę i krowa nie daje mleka, bo jest krową, a później ją trzeba będzie wydoić, bo ją będzie bolało. Ale zacznijmy od początku. Żeby krowa miała mleko, tak jak każdy inny ssak w tym ludzie, musi mieć małe, czyli musi urodzić ciele. Oczywiście w pięknych czasach hodowli przemysłowej nie mamy czasu na poszukiwanie odpowiedniego byczego kawalera, organizowania miłej kolacji i czekaniu, czy zaiskrzy. To jest trochę mało wydajne, więc robi się tak. Najpierw pobieramy nasienie od buchaja. Następnie, używając specjalnego pistoletu i najlepiej długiej ręki pracownika hodowli, na którą nałożona jest gumowa rękawica, wprowadza się nasienie w krowę. Dalej wcale nie jest ciekawiej. Ciąża u krowy trwa 9 miesięcy. Gdy rodzi się cielak, jak najszybciej trzeba go od krowy zabrać. Zazwyczaj między 1. a 4. dniem, bo krowa bardzo się do swojego dziecka przywiązuje. A przecież inne
Nie krowie, dorosłe dzieci czekają na hektolitry mleka, nie dla nich przeznaczonego. W skrócie wygląda to tak. Płacimy ludziom, żeby dosłownie ręcznie zapłodnili samicę innego gatunku, po 9 miesiącach zabrali jej nowonarodzone dziecko, wydoili, żebyśmy my mieli z czym zjeść płatki śniadaniowe. Brzmi męsko? Skoro doszliśmy do wniosku, że mięso nie jest męskie między innymi dlatego, że już nie polujemy, no to w takim razie polowanie musi być męskie. W dzisiejszych czasach polowanie to sport. Polowanie to hobby, polowanie to spędzanie czasu ze znajomymi, polowanie to relaks i trochę adrenaliny, polowanie to tradycje i rytuały. Nie jest to walka o życie i nikt nie stara się wydrzeć dzikiej naturze surowców, dzięki którym przeżyje kilka kolejnych dni. Cała ta sytuacja przypomina trochę dzieci bawiące się plastikowymi pistoletami, które starają się imitować zmagania wojenne. Dzisiejsze polowania to tylko zabawa. Chociaż nie dla wszystkich. Z polowaniami dla tak zwanego sportu sprawa wygląda tak. Duzi chłopcy, bo przeważnie są to mężczyźni, chociaż coraz częściej tym tematem interesują się też kobiety, uzbrojeni w nowoczesną broń, często w znacznej przewadze liczebnej, wspomagani przez gończe psy i z zupełnie bezpiecznych miejsc, zajmują się wypłaszaniem, gonieniem, tropieniem i zabijaniem bezbronnych, przerażonych i walczących o życie zwierząt. A jakie są szanse, że na polowaniu naprawdę będzie zagrożone twoje życie? Ano szanse są tylko wtedy, kiedy ktoś będzie za dużo pociągał z piersiówki i pomyli cię z Danielem. Kolejny popularny mit, który dla ludzi myślących jest oczywistą bzdurą, a faktem dla tych, którzy zamiast mózgu mają monohydrat kreatyny. Dieta wegańska nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ilości białka, żeby mięśnie mogły się rozwijać. Weganie słyszą tą bzdurę tak często, jak politycy zarzuty o korupcję. Jak Bronisław Komorowski słyszy "dasz bur", jak ludzie z zarzutami o pedofilię słyszą "szczęść Boże". Jednak w przypadku diety roślinnej jest to nieprawda. Jeśli jest ona dobrze zbilansowana, nie ma żadnego problemu, żeby dostarczyć naszemu organizmowi tego makroskładnika. Tak naprawdę żyjemy teraz w czasach, w których dużo częściej problemem jest nadmierna ilość białka w diecie, a nie jego niedobór. Ktoś może powiedzieć, okej, to brzmi sensownie, ale dotyczy to tak zwanych zwykłych śmiertelników. A my przecież mówimy tutaj o sportowcach, strongmanach, kulturystach. Dlatego spójrzmy na kilka przykładów. Zdarza się jednak, że spotkamy się z argumentem, że weganie są słabsi od wszystkożerców, bo dużo rzadziej widzimy ich, by wygrywali zawody sportowe czy kulturystyczne. I oczywiste jest, że wegan jest mniej w sporcie, to też mniej na najwyższych poziomach podiów od wszystkożerców, ale nie dlatego, że są słabsi, czy dlatego, że nie potrafią zbudować masy mięśniowej, ale zwyczajnie dlatego, że wegan jest mniej od wszystkożerców na świecie. To tak jakby ktoś mówił, że rudzi są słabsi od brunetów i blondynów, bo dawno nikt nie widział rudego na Mr. Olympia. Od dziecka uczeni jesteśmy, że znęcanie się nad słabszymi, czy wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób powodem do dumy nie jest. Dowieść swojego męstwa można za to, stając w obronie tych, którzy są słabi, bezbronni, pokrzywdzeni czy pozbawieni praw. I możemy to zrobić. Wystarczy się rozejrzeć i zrozumieć, że dużo słabych i bezbronnych czeka na akt męstwa z naszej strony. I nie ma znaczenia, czy podnosimy ciężary, mamy wąsy, odpowiednią ramę w rowerze, tatuaż z kotwicą i włosy na plecach. Bo definicje męskości i kobiecości zmieniają się cały czas. Więc może raz zróbmy coś, co jest po prostu ludzkie. Siema, ja mam na imię Orestes, a wy właśnie obejrzeliście pierwsze nagranie na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Możecie też polubić mój profil na Facebooku. Wszystkie linki są na dole lub w tym miejscu. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Kolejne filmy będą pojawiać się regularnie na kanale, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Na dziś to by było tyle.
Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia.